Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Wam o korzeniach współczesnej Unii Europejskiej. Dowiecie się, że sięgają one czasów III Rzeszy. Porównam Unię Europejską, o której marzył Hitler, z tą, w której dzisiaj żyjemy. Zobaczycie, czym się one różnią. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz kancelaria prawofilipa.pl. Dochodziło południe 11 września 1940 roku. Na mównicę sali ceremonialnej ratusza w Monachium wszedł dr Joseph Goebbels. In noch niemals dagewesenen Millionen Demonstrationen. Minister propagandy III Rzeszy zaczął od nawiązania do bieżącej sytuacji w Europie. Goebbels zwrócił się do zebranych słowami: w chwili, w której potęga Anglii padnie na ziemię, będzie nam dana możliwość zorganizowania na nowo Europy według zasad odpowiadających społecznym, gospodarczym i technicznym możliwościom XX stulecia. Nasza niemiecka Rzesza przeszła podobny proces przed około 100 laty. Była wówczas podzielona na wiele większych i mniejszych części, tak jak dzisiaj Europa. Oczywiście Bawarczyk nie przestał być Bawarczykiem, Sas Sasem, a Prusak Prusakiem. Jednakże poprzez te ograniczenia wszyscy dostrzegli, a z biegiem dziesięcioleci zrozumieli, że dzięki urzeczywistnieniu tej wspólnoty mógł zostać rozwiązany cały szereg problemów natury gospodarczej, finansowej, politycznej i militarnej. W dalszej części swojego wystąpienia Goebbels podkreślił, że jest przekonany o tym, że za 50 lat będziemy patrzyli na spory w europejskiej polityce już tylko z pobłażaniem. Wszystko bowiem będzie się działo w jednej rodzinie, jaką stanie się Europa. Oczywiście pod niemieckim przywództwem. Tak naprawdę to przemówienie Goebbelsa było wyrazem tego, o czym myślał sam Adolf Hitler, a nie jego własną propagandową twórczością. Nasz kanał nie mógłby działać bez wsparcia naszych patronów i sponsorów, którym w tym miejscu pragnę jeszcze raz podziękować. A sponsorem tego filmu jest NordVPN, najbardziej znana firma w branży wirtualnych sieci prywatnych w Polsce. Podobnie jak w prawdziwym życiu, w internecie jesteśmy narażeni na różne ryzyka. Dlaczego nie zabezpieczyć się przed tym już dzisiaj? Dzięki NordVPN możecie to zrobić niemal jednym kliknięciem. Możecie zabezpieczyć swoje wrażliwe dane w sieci, a dzięki zmianie cyberlokalizacji uzyskać dostęp do zablokowanych w naszym kraju stron, na przykład filmów. Poza tym możecie uniknąć bezprawnego nadzoru rządowego nad waszymi działaniami w internecie. Mamy dla was super ofertę od NordVPN. Z naszym kodem Zakazane Historie otrzymacie miesięczną subskrypcję za cenę kawy i 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Warto więc skorzystać i zadbać już teraz o swoje cyberbezpieczeństwo. W głowie wodza III Rzeszy jeszcze przed wybuchem wojny zrodziła się koncepcja Unii Europejskiej, która miała wzorować się na Stanach Zjednoczonych. Miała ona powstać w przyszłości pod egidą III Rzeszy. Hitler uważał, że jeśli uda mu się ją stworzyć, zapisze się na trwałe w historii. Był przekonany, że jeśli nawet realizując ten cel dopuści się zbrodni, to dokona tego w imię dobrobytu przyszłych pokoleń Europejczyków. Hitler, mówiąc o tym, przywoływał postać Chingis Khana, który, jak podkreślał, wymordował wprawdzie miliony kobiet i dzieci, ale historia uczyniła go założycielem wielu państw.
O idei Unii Europejskiej wódz III Rzeszy mówił m.in. 22 sierpnia 1939 roku na odprawie dowódców Wehrmachtu w Obersalzbergu, tuż przed jego uderzeniem na Polskę. Zdobycie tej ostatniej, według Hitlera, miało być pierwszym krokiem w realizacji idei Unii Europejskiej, dzięki której miała go uwiecznić historia. Tyle tylko, że wódz III Rzeszy uważał, że Polskę należy zdobyć tylko po to, aby wyłączyć ją z tego procesu i sprowadzić do roli niemieckiej kolonii. Był absolutnie przekonany o tym, że zjednoczenia Europy można dokonać jedynie z wyłączeniem potworka wersalskiego, jak nazwał Polskę w czasie tej odprawy. Jak zatem Hitler wyobrażał sobie Europę po tym, jak zostanie ona zjednoczona pod przywództwem Niemiec? Co tak naprawdę będzie jej najważniejszym spoiwem? Otóż tym spoiwem według Hitlera miał być socjalizm. Ale w tym miejscu rodzi się kolejne pytanie. Jak Hitler go pojmował? Otóż śledząc ewolucję poglądów wodza III Rzeszy, można powiedzieć, że narodowy socjalizm, jaki zaprowadził w Niemczech, miał przeobrazić się w utopijny socjalizm. Mniej więcej taki, za jakim opowiada się dzisiaj wielu entuzjastów obecnej Unii Europejskiej. Podczas jednego z posiedzeń kierownictwa NSDAP, jakie miało miejsce w lecie 1929 roku, Hitler stwierdził wprost, że socjalizm to w ogóle niefortunne słowo. Po czym zadał pytanie zebranym, co socjalizm naprawdę oznacza? I udzielił na to pytanie odpowiedzi. Jeśli ludzie mają coś do jedzenia i jakieś przyjemności, to jest to właśnie socjalizm. Po dojściu Hitlera do władzy Niemcy zachwycili się wizją socjalistycznego państwa, jakie wódz III Rzeszy zaczął wówczas budować. Dostarczało im jedzenia i rozrywki, oczywiście na miarę tamtych czasów. O tym, że tak było, mówią fakty. W 1930 roku prawie 1/3 niemieckich robotników pozostawała bez pracy. Pozostałe 2/3 otrzymywały o 33% mniejsze pensje niż było to w latach poprzednich. W 1932 roku było jeszcze gorzej, bo bezrobocie w Niemczech osiągnęło najwyższy poziom w historii. Niemcy byli wtedy gotowi poprzeć nawet diabła, byleby tylko ten poprawił ich los. I kilka miesięcy później Hitler doszedł do władzy, zostając kanclerzem Niemiec. I rzeczywiście dość szybko podniósł poziom życia zwykłych Niemców, uruchamiając między innymi program robót publicznych. Ale tak naprawdę ten poziom ich życia wzrósł jedynie minimalnie. Przeciętna płaca wzrosła, ale i tak była niewiele wyższa od zasiłku dla bezrobotnych. To jednak rozładowało panujące w kraju napięcia społeczne, ale nie zapewniło Niemcom, tak jak chciał tego Hitler, samowystarczalności. Wszystkich problemów rynku pracy nie rozwiązała również zapoczątkowana przez Hitlera polityka zbrojeń. Wódz III Rzeszy uznał wówczas, że jedynym kierunkiem do utrzymania w Niemczech narodowego socjalizmu jest ekspansja na wschód oraz stworzenie wspólnego obszaru gospodarczego z narodami, które zamierzał włączyć do narodowo-socjalistycznej Unii Europejskiej, o powstaniu której tak często marzył. Mówił o tym po wojnie Albert Speer, minister uzbrojenia III Rzeszy, który cytował wypowiedź Hitlera, która miała brzmieć: stworzymy wielką Unię europejskich państw. Obejmie ona wszystkie narody germańskie. Zaczynać się będzie w Norwegii i ciągnąć aż do północnych Włoch. Ja sam muszę to zrealizować. Po czym Hitler miał jeszcze dodać, żeby mi tylko starczyło zdrowia.
Koncepcja utworzenia przez Hitlera sfederalizowanej Unii Europejskiej, złożonej z narodów, które wódz III Rzeszy uzna za wartościowe rasowo, w następnych latach uległa pewnym ewolucjom. Jej zwolennikiem od razu został minister propagandy Józef Goebbels. Podczas wspomnianego wystąpienia w monachijskim ratuszu szef propagandy mówił o jej budowie tak. Nie mamy zamiaru przeprowadzenia tego procesu przemocą. Nie mamy żadnego interesu w naruszaniu gospodarczego, kulturowego czy społecznego charakteru ludu, powiedzmy, czeskiego. Jednakże musi zostać stworzona między oboma narodami jasna podstawa porozumienia. Musimy się spotkać albo jako przyjaciele, albo jako wrogowie. Dla obecnej na sali delegacji czeskich intelektualistów był to komunikat mówiący wprost: albo będziecie z nami, albo zetrzemy was z powierzchni ziemi. Słuchający tych wynurzeń Czesi byli przerażeni, co minister propagandy szybko dostrzegł. I chyba dlatego dodał słowa: wierzę, że znacie już nas na tyle dobrze, aby wiedzieć, że możemy być strasznymi wrogami, ale też bardzo dobrymi przyjaciółmi. Krótko mówiąc, Goebbels określił w tym przemówieniu warunki, na jakich inne narody mogą wejść w skład przyszłej Unii Europejskiej. To miały być warunki dyktowane wyłącznie przez Niemców. Według Hitlera Unia Europejska, jaką zamierzał stworzyć, miała przypominać nieco sfederalizowane Stany Zjednoczone. Potęgi tych ostatnich wódz III Rzeszy obawiał się, ale miał też wiele podziwu dla ich gospodarczego rozwoju. Już w Mein Kampf Adolf Hitler pisał o słabości państw europejskich i sile Stanów Zjednoczonych, opartej na dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Unia Europejska według Hitlera miała się zjednoczyć geograficznie, kulturowo, etnicznie i porzucić koncepcję bezproduktywnych i dekadenckich imperiów kolonialnych. I dopiero wtedy będzie mogła stanowić realną siłę. Hitler dostrzegał też, że stara Europa, rozbita na państwa narodowe o przeciwstawnych interesach, przegra wyścig technologiczny i gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi. I dokładnie ta sama obawa legła po wojnie u podstaw powołania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Zasadniczą różnicą między hitlerowską Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi miała być sprawa jej ustroju społeczno-politycznego. W hitlerowskiej Unii Europejskiej miał panować socjalizm oparty na gospodarce planowej. Już w 1927 roku w czasie jednego ze swoich przemówień Hitler mówił tak: jesteśmy socjalistami, jesteśmy wrogami obecnego systemu kapitalistycznego, który wykorzystuje ekonomicznie słabszych z jego niesprawiedliwymi płacami, z niesprawiedliwą oceną osoby ludzkiej według jej zamożności, a nie według odpowiedzialności i rzeczywistych dokonań. Jesteśmy zdeterminowani, aby zniszczyć ten system za wszelką cenę. W zamyśle Hitlera Berlin miał stać się centrum jego Unii Europejskiej. To właśnie tam miały być podejmowane wszystkie decyzje polityczne, gospodarcze i społeczne. Aby to sprawnie działało w przyszłości, Hitler zamierzał utworzyć wspólnotę gospodarczą z państwami sojuszniczymi. I jego ludzie już w czasie wojny przygotowywali rozwiązania w tym zakresie. Pisze o tym między innymi John Longland, brytyjski dziennikarz i filozof krytycznie nastawiony do współczesnej Unii Europejskiej. W swojej książce zatytułowanej Zatrute źródła Unii Europejskiej Longland dowodzi, że większość założeń organizacyjnych Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, którą powołano do życia w 1952 roku, narodziła się właśnie w głowach ekonomistów i ideologów
III Rzeszy. Logland przywołuje między innymi spotkanie Niemieckiej Unii Przedsiębiorców i Przemysłowców, jakie odbyło się w Berlinie w lecie 1942 roku, w czasie którego podejmowano takie tematy jak zasady funkcjonowania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, sprawy europejskiego rolnictwa i europejskiej waluty. Te zagadnienia dla każdego z nas brzmią dzisiaj znajomo. Ale Logland w swojej książce zwraca również uwagę na dokument odnaleziony w niemieckich archiwach, który został zatytułowany Podstawowe elementy planu dla nowej Europy. Pomimo że ten dokument powstał w 1943 roku, to również robi wrażenie, jakby powstał zupełnie niedawno. Jest w nim mowa o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Celnej, zniesieniu w Europie granic wewnętrznych, Unii Walutowej, ujednoliceniu warunków pracy i jednolitej europejskiej polityce w zakresie ubezpieczeń i zdrowia. Te wszystkie postulaty, jak wiemy, zostały zrealizowane w ramach współczesnej Unii Europejskiej. Ta ostatnia, grzebiąc coraz bardziej suwerenność państw członkowskich, zamierza przekształcić się w sfederalizowaną Unię Europejską, o której mówili Hitler i Goebbels. Ten ostatni podczas cytowanego już przeze mnie wystąpienia w Monachium mówił o tym wprost. Jestem przekonany, że za 50 lat ludzie w Europie nie będą już myśleć w kategoriach ojczyzn. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, jakie minęły od monachijskiego wystąpienia Goebbelsa, niemieccy politycy mówią tym samym językiem, co mówił Goebbels. Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, która jest najsilniejszą partią w Parlamencie Europejskim, już nawet nie przemawia jako reprezentant jednego państwa członkowskiego, ale jako przywódca nowego tworu, jakim ma być sfederalizowana Unia Europejska. Jak widać, hitlerowskie Niemcy wprawdzie przegrały II wojnę światową, ale pozostawiły Europie ideę, która zostanie niebawem zrealizowana i to dokładnie w kształcie, jakiego chciał Adolf Hitler. W moim następnym filmie opowiem Wam o państwach, które w czasie II wojny światowej zachowały neutralność. Dowiecie się, czy rzeczywiście na tym one wówczas skorzystały. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważna dzisiaj, kiedy coraz częściej słyszymy o wybuchu nowego światowego konfliktu. Ten film zatytułowałem „Czy neutralność w czasie wojny jest korzystna? II wojna światowa”. Gorąco zapraszam do oglądania. Już niebawem na kanale Zakazane Historie będzie miała miejsce premiera filmu dokumentalnego German Death Camps w reżyserii Artura Nawojskiego. Ten film opowiada o tym, jak narodził się kłamliwy termin polskie obozy koncentracyjne, który tak skutecznie niszczy wizerunek Polski za granicą. Dowiecie się, kto rzeczywiście stał za stworzeniem tego kłamliwego terminu. Gorąco zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz Kancelaria prawofilipa.pl, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie, w
formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.